Witam, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia i właściwe odpowiedzi na pytania. Przysłała mnie osoba bardzo dziwną rzecz, bo podała datę, ale bez roku. I teraz, dlaczego to takie dziwne? Bo 23 września. Raz jest panną, raz jest z kolei wagą. Teraz rozważania na ten temat mogą zaistnieć, ale w momencie, kiedy mamy rok. I bez roku nic się nie da zrobić. Dlatego, że pytanie takie, jest bardzo miłym pytaniem do mnie, ale radzę albo zadzwonić do mnie i wtedy będzie szybciej, niż ja mam tutaj odpowiadać, bo tak to automatycznie wytłumaczę, bo teraz tak, świetnie się słucha, jestem wagą, jestem panną. Ja w swoim gronie akurat mam 4 osoby urodzone właśnie w tej dacie, 23 września. I to jest śmieszne, ale to jest 2 lekarzy i ekonomistka i prawnik. 2 lekarzy to reprezentują znak panny, a z kolei ten drugi znak, czyli wagi, właśnie ekonomia i prawa. I teraz patrząc się na to, po prostu troszeczkę mnie śmieszy, bo teraz, jeżeli ktoś mi powie, że on jest, przypuśćmy, ten ascendent jest punkt i wiesz, to słońce przychodzi, urodził się na tej zmianie. Ja ci podam nawet, ale to było to 5 minut wcześniej, przypuśćmy, w założeniu. Widzisz, na przykład w tym roku 22 jest takim punktem odniesienia. I teraz wszyscy, którzy się urodzili teraz, będą się zastanawiać, czy ja jestem panną, czy wagą. No oczywiście, że są wagą, od którejś tam godziny. Ale nie cały dzień, tylko od którejś. I trzeba sprawdzić, gdzie jest ta godzina, gdzie jest ten ascendent. To jest czy szalenie trudne? Nie, dla laika oczywiście, że tak, ale dla nas nie stanowi to problemu. Wrzucamy w komputer. Teraz, czy ważne jest miejsce? Bardzo ważne jest miejsce, bo przypuśćmy, że ktoś się urodził w Szczecinie, a w Białymstoku. To są w rzeczywistości relokacja miejsca, nawet w mieście. Ja zresztą tutaj opowiadałem i w zeszłym roku, tak mniej więcej około lipca, sierpnia opowiadałem o relokacji. Czy dokładnie położyć mapę z kompasem i na to kosmogram, żeby można było odnaleźć siebie. Ja mieszkałem w Śródmieście, przeprowadziliśmy się na Dąbrowę i od tej Dąbrowy rozpoczęła się po prostu jakby moja, przypuśćmy, tragedia. Dopiero się obudziłem, przeprowadzając się tutaj. Ale w międzyczasie było mnóstwo miejsc, w których tam mieszkałem i funkcjonowałem. Także to nie jest tak, że akurat można by było powiedzieć, no wszystko w porządku i wspaniale. Nie, tak nie jest. Tak zupełnie nie jest. I co najciekawsze, że tutaj to wszystko funkcjonuje zupełnie na innej zasadzie. Także powinniśmy się nauczyć przede wszystkim tego, ja tutaj tak manewruję, ale ze względu na to, żeby złapać, zrobimy inaczej. O, teraz. I teraz już będzie śledzić. O, właśnie o to chodziło, żeby kamera mnie śledziła, a nie zawracała głowę, ponieważ tutaj słońce świeci, a dobrze, czyli to mamy wyjaśnione, mniej więcej mamy wyjaśnione. Proszę albo przedzwonić, na górze jest telefon, w jakiś tam dzień zadzwonić.
tej chwili najchętniej bym chciał albo sobotę, albo niedzielę, bo tak w ciągu tygodnia też można mnie łapać. Dzisiaj mnie złapała osoba, idealnie trafiła. Była to godzina. Ja zawsze najlepiej lubię koło 11 rano, ale nie zawsze mogę. Na przykład dzisiaj absolutnie nie trafiła mnie, zupełnie dziwnie, jakoś koło 12 przyszła uczennica, zadzwoniła do mnie i porozmawialiśmy. No i teraz sytuacja. Ja bardzo często nie odbieram telefonów, dlatego że tak teraz nie biorę. Po prostu zostawiam telefon gdzieś tam w domu i mam sporo takich prac, konkretnie kończących ten cały harmider, hałas, który mnie dotyka, a tak szczerze mówiąc już mam dosyć tego wszystkiego, bo chciałbym już rozpocząć funkcjonowanie. W czwartek przylatuje Dawid i z Dawidem będziemy rozmawiać co dalej, jak to będzie funkcjonować. Z Szymonem jestem umówiony na telefon. Darek gdzieś tam rozrabia i nie wiem za bardzo, co robi Darek, i to tak wygląda. Teraz idąc w następnej historii, która mnie, znaczy tutaj jeżeli chodzi o astrologię, tak, i ta sztuczna inteligencja. W tej chwili ja nie wiem, czy ja nie przekręcę. Human Design, chyba tak to się nazywa. Obecnie robi karierę wśród, właściwie, czy to są astrolodzy? Nie, to są grupa psychologów, która zebrała się i jakby zmieszała astrologię z algorytmem, nazwijmy to, ale algorytmem, innymi algorytmami. Mamy algorytm chociażby zdrowia i jeszcze innego czegoś. Wiem o tym, że niektórzy zostali oczarowani tą technologią, nazwijmy to, jeżeli astrologia jest też technologią i można by było tak powiedzieć, to faktycznie tutaj jest spore zwycięstwo, które mnie się bardzo podoba, bo z jednej strony trzeba przyznać, że ta forma działania jest dla mnie no, taka dosyć atrakcyjna. Ja dopiero jedną książkę otrzymałem i to jest ta, którą teraz widzicie. Może zainteresuję się tym, ale nie z punktu widzenia, że zmienię branżę, że nagle się zajmę tą dziedziną. Nie, tylko inaczej mówiąc, zobaczę, jak przyda się, albo czy to nie jest po prostu zwyczajnie astrologia, tylko innego typu, znaczy inaczej nazwana. Jest u nas taką furorę robiła choralna astrologia w pewnym okresie. Jest no, mnóstwo tych typów, co zupełnie to nie jest taka prawda, bo to wszystko jest jedyna astrologia, która jest cała. I tutaj jeżeli ktoś tam opowiada o czymś, tak jak ja pracowałem autentycznie z Bojko, tutaj Peruwiańczykiem, który już nie żyje, i szkoda, że nie żyje, bo żeśmy rozmawiali o tej astrologii i pracowałem na targach akurat z osobą, która z Chin była i znała tą chińską astrologię, która jest prawie identyczna. Prawie identyczna z nami. To nie jest ta astrologia, którą wy znacie. To jest troszkę, znaczy, no może ktoś z was zna. I tak samo jest 12 znaków, tylko że tam są te rydwany takie dziwne troszeczkę. I rak jest krabem, skorpion jest chyba jakąś żmiją, czy kobrą, czy czymś. Nie pamiętam dokładnie, ale strzelec jest rydwanem. I troszeczkę inaczej, ale to wszystko jest bardzo podobne, bo znamy tą chińską astrologię, tam konia i to i tamto, nie zupełnie, ale u nas no, są progresje, które no, są podciągnięte idealnie pod astrologię i fantastyczne są progresje.
i ja z progresji więcej wyczytam niż ktokolwiek z czego innego, bo teraz nie mając tej daty urodzenia, tak, nie mając tych wszystkich danych, progresywnie można bardzo dużo powiedzieć o sobie tak na przystanku i wtedy będzie oczarowana na przykład astrologią, tak, niektórzy oczarowani tym astrologiem, który to zna, tą interpretację, nazwijmy to tak, bo dużo osób nie zna, zresztą co tu ukrywać, ale czasami niektórym się wydaje, że jakiś dział astrologii, który jest zaszeregowany do jakiegoś działu, jest lepszy. Nie jest prawda. To wszystko jest astrologia. Jeżeli jest astrolog, korzysta kompletnie z całej astrologii, jeżeli ją potrafi. Tak jest tą, którą ja się uczyłem przez 2 lata, hamburska astrologia, która właściwie, czy ona istnieje? Jest. W tej chwili mnie zaintrygowała astrologia dużo starsza, ta najstarsza właściwie, no można by powiedzieć, że ta, która wywodzi się z Sumeru. I ta sumeryjska astrologia, która jest zapisana na tabliczkach glinianych i ona jest bardziej dla mnie czy aktywna, nie wiem czy aktywna, ale bardziej profesjonalna. Dlaczego? Dlatego, że ta astrologia jest normalnie, funkcjonuje, tylko jest udowodnione jedno, że od tamtych czasów do tych czasów nic się nie zmieniło. I tylko to, bo w gruncie rzeczy są te same aspekty, to wszystko jest to samo, ale jak się czyta i czy działa w tej astrologii, to troszeczkę to zastanawia, że ileś tysięcy lat temu, no chociażby to, co robił Nostradamus, który jest nieocenionym. Czy on jest astrologiem, czy pod wpływem tych, nieważne jak to robił, ale jednak te przepowiednie się sprawdzają. No bo możemy brać Casey'ego, możemy brać jeszcze mnóstwo jest, no u nas chociażby Schumann, który też na pograniczu tak działał, dlatego wszyscy my, którzy znamy astrologię, wiemy, że Schumann nie zajmował się czystą astrologią, tylko zajmował się właśnie tymi. Jeżeli bierzemy takiego czystego astrologa, takiego najbardziej prawidłowego, to jest Walter. To jest dokładnie on. I oczywiście, że wcześniej też są. No, ja mówię o tych najstarszych, tam gdzie sięgamy. No, Pręgiel oczywiście, że tak. I tutaj trzeba szukać źródeł jakby wiedzy, ale nie tylko wiedzy, dlatego że niektórzy uważają, że tak jak tutaj otrzymałem taką dygresję właściwie, której nie za bardzo rozumie, że ktoś wciska nam tą wedyjską i tutaj wciska, szczerze mówiąc, bardzo bym chciał poznać osobę, która doszła do czegoś, do jakiegoś punktu dzięki wedyjskiej. Bardzo mnie to intryguje. I na ile na przykład zbudował jakąś tam potężną firmę. Nie mówię w Indiach, bo w Indiach bardzo możliwe, że tak jest. Po pierwsze, ta wedyjska idzie w tym kierunku, w ogóle te wszystkie hinduskie idą w kierunku karmy, szukania karmy i co będzie ze mną, kiedy ja odejdę, żebym mógł wykonać to wszystko, co jest przede mną. I to jest podstawa i nie ma żadnego innego tam niedopowiedzenia czy nad interpretacji. Ale jeżeli bierzemy tutaj, że ta wedyjska, bo jest tam ten Rahu, czy nie Rahu, czy tam jeszcze jakieś działania, że one są bardziej, że więcej mnie powiedział. Oczywiście, że tak. Jeżeli się człowiek nie spotka z osobą, która zna dobrze astrologię, tylko czyta w tych książkach, a te książki są tak napisane, że przepraszam, ale w tych książkach, ja kiedyś pokazywałem tą swoją bibliotekę, ile ona ma. Właściwie w niedzielę była moja przyjaciółka i tak popatrzyła, to tobie jeszcze bardzo mało brakuje.
Mówi, właściwie to masz wszystko. Ja mówię, nie, jeszcze nie mam pręgla, jeszcze nie mam pewnych rzeczy. Zresztą Polskie Towarzystwo Astrologiczne też wydaje takie książeczki cieniutkie, które są wyjątkowo ciekawe niektóre i bardzo dobre. I teraz, tylko że to jest tak troszeczkę od lasa do sasa, bo tak, zbierze się grupa entuzjastów astrologii i każdy pokazuje, co potrafi. A nie jest uzupełnianie tej astrologii o rzeczywistość. Czyli dokładnie, słuchajcie, robimy z tego człowieka bardzo bogatego. Ustawiamy go, robimy, bo się zgłosił, że ma tą możliwość, że ma ten problem i że ma takie potencjały. Nie znam. Kiedy przejrzycie mój blog, na tym blogu jest wyraźnie napisane tak, dziękuję bardzo, to albo 10. Po to jest astrologia, żeby lansować kogoś, żeby wytłumaczyć to, co właśnie chcę w offsetce robić, w tej TV-ce, tak, TV, offsetka. Dlatego, że mnie to interesuje z jednej strony, żeby pomóc człowiekowi, to jest raz, dwa, żeby nie tracił czasu. Właśnie tak jak ci Hindusi. Tylko, że my nie wyznaczamy daty śmierci. Dlatego, że fizycznie jest to niemożliwe. Dlatego, że dzisiaj jestem tu, przez ileś lat mieszkałem w Wiedniu, potem przeniosłem się do Rosji i to zmieniło mój kosmogram. Ponieważ byłem tu 5 lat i tu byłem 5 lat, więc 10 lat byłem gdzieś w przestrzeni. I ta przestrzeń zmieniła mnie. Na ile? Nie wiem. Nie badałem tego. Teraz, jeżeli ktoś powie, no to teraz popatrzmy sobie na Jana Pawła, którego znamy wszyscy. I jak Jan Paweł miał jakieś dziwne historie, od razu przenoszono go czy do Medjugorje, czy do Polski, czy jeszcze gdzieś, znienacka nagle lądował gdzieś tam. Dzisiejsi papieże tego nie robią, chociaż trzeba przyznać, że kombinują, ale wiecie, to nie jest ta klasa. To nie jest ta klasa człowieka i nie ta ekumenia, która dzisiaj właściwie, no tutaj bym mógł polemizować tylko wyłącznie z panem Cejrowskim na ten temat i może tak się zdarzy, ale nie jestem pewien, czy będzie chciał, czy w ogóle będzie taka okoliczność możliwa. Chciałem w tym roku w lecie pojechać do Gdańska na ten długi targ, ale tak się złożyło, że po prostu no, albo jedno, albo drugie, albo tutaj dam spokój i nie będę w ogóle wykonywał, albo będę zupełnie gdzie indziej funkcjonował w innej przestrzeni i w tej przestrzeni człowieczek sobie przeszedł. Może lubię, jak go szeleści pod butami, albo chciał zakłócić. Nieważne, ale sobie chodzi. Od czasu do czasu go widzę, że tutaj chodzi, ale nie wiedziałem, że tędy. Może gdzie indziej bym z kamerą stanął, ale to nieistotne. Bo ktoś powie, o, ale pan jest złośliwy. Nie jestem złośliwy, tylko po prostu wyjaśniam, bo nagle jakiś szum słyszycie. Kroków czy nie kroków. Nie wiem, czy to słychać, czy też nie. No ale tak jest. Teraz jedziemy dalej. Jeżeli patrzymy teraz tutaj na właśnie tą relokację Jana Pawła, to była chwilowa. Prawidłowo relokacja działa dopiero po 7 latach. Ale w pewnym momencie, jeżeli chcemy naładować swoje tak zwane akumulatory, możemy zrobić coś takiego, że pojechać do jakiejś miejscowości, w której i ruszając zgodnie z planetami, nabrać po prostu energii jak akumulator. Takimi akumulatorami są miejsca mocy. To jest czakram wawelski, to jest czakram tam chociażby Licheń, bo czakram możemy także stworzyć sami. Jeżeli my to miejsce uważamy za święte miejsce i dobrze w nim się czujemy, tak jak robiono kiedyś, szukano tych dębów gdzieś tam i w tych dębach stawiano słup jakiś i robiono z tego światowida, czy tam jeszcze coś i mieliśmy miejsce święte. Jeżeli tam przyszło kilkanaście osób,
Jest to. Na przykład są miejsca, w których fantastycznie śpicie, są miejsca, w których zupełnie nie potraficie śpić. I to spać, przepraszam, ucieka mi język, bo go nie myśli. To jest właśnie astrokartografia. I astrokartografia na tej mapie możecie sobie zrobić to przejście, czy ja się lepiej tutaj czuję, czy lepiej tutaj. I tak mamy ten ascendent i ten ascendent będzie się wahał. Czy faktycznie na odległości 200 metrów? Tak. Jeżeli to może być, dlatego że możemy mieszkać na pograniczu znaków. Jak to zbadać? No to trzeba mieć astrokartografię mieć w jednym palcu i to wszystko zrobić, to nie ma problemu. I teraz tutaj ta jedna z osób napisała, że w zależności jak ta sztuczna inteligencja, jakie się zada pytanie, w zależności od systemu astrologicznego, który się uprawia. Nie zupełnie tak jest. Astrolog każdy powinien odpowiedzieć na każde. Oczywiście jest różnica, jeżeli robimy kosmogram na człowieka, to co ja zrobiłem wczoraj i mówiłem tylko o jednym człowieku, a że wtrąciłem bliźnięta po to, żeby było widać różnice, żeby po prostu są. I nie wiem, czy ta osoba nie zrozumiała tego, co mówię, tylko wyciąga jakieś inne sznureczki i zaczyna pociągać za nie, co nie jest potrzebne, bo robimy na jedną marionetkę, tylko czy marionetka została zrobiona o tej godzinie, czy o tej. Jeżeli bliźniaki, bo one się różnią i to jest najprościej, bo są dowody na to, że bliźnięta identycznie odczuwają ból, że jednemu zadajemy, drugi odczuwa, czy jeżeli tam coś się dzieje, to drugi odczuwa, że mają wspólną jakąś połączenia z Akaszą, czy obojętnie z czym tam, czy z Olimpem, czy z Bogiem, to już jest nieistotne, ale czują się identycznie i taka jest rzeczywistość. Jeżeli jest kosmogram i ten kosmogram jest właśnie w takim momencie, przypuśćmy w jakimś tam znaku i one nie wpływają na siebie, znaczy nie rozdzielają. Ja specjalnie pokazałem to na pograniczu, tak jak tutaj mamy, dzisiaj rozpocząłem tą rozmowę od tego 23. Jedne osoby są pannami, drugie osoby są wagami i pokazałem na dwóch zawodach. Zresztą mogę, jeżeli te osoby mieszkają tutaj w tym mieście, to mogę wskazać, która to jest osoba i ta osoba się nie kryje, że jest takim znakiem. Jedna i druga. I po drugiej stronie tak samo, to są osoby publiczne, ogólnie rzecz biorąc. No więc jeżeli idziemy tą drogą publiczną, to możemy sobie normalnie, spokojnie dojść do takiego działania, a nie innego. Buldoczek, francuski przebieg. Jak torpeda. Oczywiście z prędkością światła. Jeżeli bulldog może pędzić z prędkością światła, ale nie radzę uciekać od bardzo niezwykle zadziornego psa jak buldoczek francuski, bo może zalizać, w ogóle zająć się człowiekiem i nic więcej nie zrobić, tylko on najważniejszy w tym wszystkim. I teraz jeżeli bierzemy te różne systemy i teraz pokazałem właśnie ten system, co tu ukrywać, ten human testing, o właśnie ten buldoczek francuski robi dosyć spore kółka. A tutaj jest pan i pan sobie idzie, a piesek sobie robi świetne wyprawy turystyczne. Dobrze. Jeżeli patrzymy na astrologię i brak i ograniczenia, nie ma żadnych ograniczeń w astrologii. Astrolog tyle wie, jeżeli tylko umie to połączyć, czy też umie interpretację, zna, a w dodatku, po pierwsze, nie wymyślisz sam, tylko musisz pracować z innym astrologiem. Nie wymyśli to grupa, jeżeli nie ma tak zwanego przewodnika. Dlatego też ja w tej chwili zmieniłem metody nauczania, które są lepsze, te internetowe. Bo jest te 6 osób, jest 2 moich asystentów, czy 1 asystent i ja referuję. Asystenci mnie uzupełniają w pewnych momentach, jeżeli czują ten temat, bo mogą nie czuć. Dlaczego? Dlatego, że jestem prowadzącym i to ja prowadzę, to są indywidualne lekcje, indywidualne i te 6 osób, mając wszystkich kosmogramy
mogę na tej osobie opowiedzieć, co ma być. I nie ma mowy, żeby nie było. Tutaj w mieście Łodzi, jak prowadziłem zajęcia, bardzo często tak było, że robiliśmy takie zajęcia już na seminariach, nie na szkole, bo na szkole tylko się opowiada, słuchaj, masz Marsa tu i tak on się zachowuje. Jeżeli masz inne zdanie, to mówisz o tym innym zdaniu, a dlaczego nie? I opowiadasz o tym, że nie tak jest, a jak jest. No to w takim razie to nie jest twój kosmogram, trzeba go zmienić. I wtedy dopasowujemy ten kosmogram. Właśnie te 5 minut różnicy, czy jesteś tu, czy jesteś tu. Jeżeli tego nie zrobisz, nie znasz tej wiedzy. I nie wypowiadaj się na te tematy, bo jeżeli się nie będziesz wypowiadał na te tematy, to w tym momencie po prostu stajesz się kompletną osobą, która nie zna tematu w ogóle. To jest najważniejsza rzecz, znać temat, bo jeżeli znasz ten temat, to świetnie wiesz, że nie ma ucieczki od twojego kosmogramu. Jeżeli ten kosmogram jest twój, to on jest twój. Jeżeli podałeś tą datę, to w tej dacie, w tej godzinie tak jest. I po to jesteśmy my, żeby to ustalić bardzo dokładnie i potem z tego korzystać w życiu normalnie. I nie ma co się zastanawiać, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Kosmogram to wyznacza, tranzyty to wyznaczają, progresje to wyznaczają i inne techniki, które można wymieniać bez końca, jeżeli już ktoś chce. A jeżeli chce, to nawet siądzie sobie i weźmie i te hinduskie metody też może wprowadzić, jeżeli wierzy w to, że nie popełni błędu. Jeżeli to coś da, czy da? Jakoś ta nasza astrologia europejska, ta, która wywodzi się z Grecji, a właściwie z Egiptu, czy też z Sumeru, to jest, liczmy, że 6000 lat, tak najkrócej. 6000 lat istnienia aspektów i wszystko funkcjonuje i wszystko jest dobre. Oczywiście, że jest renesans, jest jeszcze jakiś okres, który pada astrologia, czy humanizuje się, tak jak w tej chwili. Robi się tam jakimś dancingiem, czy tam i zaczyna tańczyć nam. Czy ona jest wolna, czy nie jest wolna, trudno powiedzieć. A może to jest czysta astrologia, tylko po prostu inne chwyty zastosowane, które bardzo dobrze zastosowano. Jakieś biorytmy, algorytmy, jeszcze jakieś w genetyce, czy genetykę chociażby zastosowano, gdzie genetyka jest czystą astrologią. Tylko trzeba ją znać zarówno genetykę i nie zaprzeczać, tylko szukać wspólnego wyjścia. Jeżeli patrzysz na wszystkie działania, to wszystko jest spójne, to drzewo jest spójne z tym drugim drzewem. One z sobą korespondują. I w astrologii to możemy udowodnić. Więc tutaj nie ma co obalać. Tutaj, jeżeli napisałeś, że trzeba najpierw zadać pytanie, a potem odpowiedź, no to jest logiczne, ale nie zupełnie. W astrologii jest tak, że w gruncie rzeczy, jeżeli przyjmujemy jakiś kosmogram, to odpowiadamy na najważniejsze punkty w danym momencie, to co widzimy. Dobry astrolog szuka tego punktu tak zwanego zerowego, żeby nie ta osoba uwierzyła, ale to, co jest najważniejsze. Andrzej tak robi Perka. Andrzej zaczyna od najcięższych planet i, jak to się mówi, dusi od razu z góry, zaznacza. Nie jest to dobra metoda, według mnie, ale tak lubi, wolno mu. To jest jego metoda i ja go bardzo cenię, uważam go za jednego z najlepszych w naszej grupie astrologów. Jest człowiekiem, który naprawdę potrafi wyciągnąć te najtrudniejsze energie i wykazać tej osobie te jego niedobory w założeniu. To jest ten rak, taki typowy rak, który nas drąży. Czasami psychiczny, czasami fizyczny, różne są. To już od interpretacji kosmograma, ale on jest specjalistą od tego. Czasami przyglądam się, skąd on to wie. Ja tak nie robię, ale są wśród nas koledzy. Teraz, czy się różni ta astrologia jego od mojej? Niczym się nie różni.
To jest taka sytuacja, że jeżeli mam mój kosmogram i go zostawię na jakimś pewnym etapie, mój kolega przyjdzie i dalej interpretuje, jeżeli ja zostawię znaczek, w którym miejscu jestem. Bo taka jest prawda. Są reguły po kolei. I to nie ma tak, że sobie wyskakuje, że tak ten powie to, a jutro przyjdzie tamten i usłyszysz co innego. To jest tylko twoja wyobraźnia, że tak jest. Albo nie umiesz słuchać. Bo jeżeli nie umiesz słuchać, to faktycznie tak będziesz słuchał. Ale czy pójdziesz do jednego astrologa, czy do drugiego, jeżeli my jesteśmy z tej samej grupy, na przykład od profesora Leszka Weresa, czy pójdziesz do Poznania, czy pójdziesz do Warszawy, to jest ciągle usłyszysz to samo, jeżeli my jesteśmy z tej grupy, którą my znamy i my się wszyscy znamy. Na targach była taka sytuacja. Dziewczyna przyjechała, zdaje się, że z Hamburga. Kiedyś ja jej robiłem kosmogram na tych targach. I patrzę, 5 lat później asystentka koło mnie, asystentka Leszka Weresa wpisuje i widzę tą dziewczynę. I mówię, popraw jej ascendant. To nie jest ten ascendant. On mówi, znasz ją? Ja mówię, tak. I pokazuje Leszkowi Weresowi ten kosmogram. Ja mówię, pamiętasz ten kosmogram? On mówi, to ty robiłeś wtedy ten. Ja mówię, no właśnie, zapytaj się tej dziewczyny, o co chodzi. Okazało się, że ona robiła 2 różnych osób kosmogram. Podawała się za 2 różne osoby. Bo taka jest nasza pamięć. Tak się ćwiczymy. Nie ma mowy o tym. I wtedy zadzwoniłem do Witka i mówię, Witek, pamiętasz tą dziewczynę taką i taką, który jest asystentem w Warszawie, Leszka Weresa. I Witek mówi, słuchaj, ja pamiętam ją doskonale, tutaj ona miała ascendent tu i tu. I przypuśćmy Waldek, czy obojętnie kto, pamiętamy to wszystko. Nie ma tak, że my uciekamy. I interpretacja Waldka, czy chociażby tutaj Tomka, czy Witka, czy obojętnie kogo dotkniecie. Ja będę starał się te osoby, żeby one wystąpiły w offsetce, żeby one były, bo one krępują się, nie chcą, albo zajmują się innymi rzeczami zupełnie. Ale są genialne. I nie ma tak, że my tutaj interpretujemy inaczej. Nie, zawsze identycznie. Czy Piotr, który był w Poznaniu, który już nie żyje, bardzo żałuję, że Piotra nie ma. Piotrek był panną taką czystą, dzisiaj już mogę to powiedzieć, i robił to pedantycznie. Przecież Piotra połowa, to jest z Tadeuszem, który tutaj już znacie niektórzy, bo prowadzę te programy. Tadeusz jest świetny w interpretacji. Nie podejmuje się żadnej interpretacji. I zawsze mówi, Ryszard jest lepszy. No bo jest lepszy, ponieważ ja pracuję w tej astrologii, ale on wie tyle samo co ja, tylko jego trzeba uruchomić. A to jest najważniejsze, właśnie dlatego też my prowadzimy bo ja uwielbiam z Tadeuszem rozmawiać na tematy właśnie egzystencjalne, ponieważ on to robi genialnie. Genialnie. Odpowiada w taki sposób naukowy, zresztą jest wykładowcą na uczelni. I dlatego go sobie cenię. I on idzie z punktu wykładowcy, nauczyciela, który zna astrologię. I to jest to. Teraz tutaj piszesz o wycieczkach czy o wojnie. Nie. Jeżeli masz astrologię i robisz relokację, to robisz taką samą i będzie tak samo, bo będzie się zmieniać ascendent, będzie się układ planetarny zmieniał. Diametralnie. Z braku aspektów może nagle wyniknąć, że jest bardzo dużo aspektów. I tu leży właśnie ten problem, gdzie astrolog musi wybrać miejsce osoby na życie na Ziemi. Tylko czy to jest możliwe? Bo jeżeli to jest tylko przesunięcie z Warszawy do Kalisza, to nie ma problemu. Ale jeżeli jest to przesunięcie do Hollywood, czy przypuszczalnie do Las Vegas, no to wypatrz. Palcem po mapie. Są metody. Oczywiście, że znam te metody i będę te metody proponował. Ale do tych metod trzeba się przygotować. To jeszcze jest inna astrologia, jeszcze zupełnie z czym innym, którą się zajmuje między innymi Dariusz, który ze mną współpracuje. On jest specjalistą od takich rzeczy.
I tutaj dlatego nas połączyło to. To nie jest to, że filmujemy razem, my jeszcze wiele rzeczy innych robimy. Wszyscy jesteśmy bardzo ciekawymi postaciami. To nie jest tak, że my się łączymy tylko dlatego, że jesteśmy. Nie. Zresztą moi uczniowie już znają te metody. Ci, którzy są w Warszawie, bo ci łódcy nie, dlatego że oni są jeszcze za surowi, jeszcze za mało wiedzą. Ale chociażby Piotr, który jest wybitnym człowiekiem, to chcę, żeby to testować razem z Piotrem. No i jeszcze z innymi, których będę tutaj pokazywał po to, żeby te historie pokazać. Ale to mówię po raz pierwszy albo po raz może drugi. No, niech będzie trzeci. Czy astrolodzy się zgadzają pomiędzy sobą? Jeżeli astrolog, po pierwsze masz do czynienia z młodzieżą, tak zwaną astrologiczną. My zawsze będę słuchał starszego astrologa, latami siedzącymi w astrologii. Zawsze. Nie podejmę żadnej dyskusji. Dlaczego? Bo mam szacunek do niego. Bo on ten sam aspekt przeżył o rok dłużej. I mogło się tak zdarzyć w jego życiu, że ten aspekt był bardzo ciężkim aspektem. Mimo że to na przykład tylko Wenus był, którą przeżył bardzo profesor Leszek Weres. I wtedy żeśmy na naszym spotkaniu wielkim u naszej koleżanki Elżbiety, na którym była cała właściwie śmietanka astrologiczna nasza. Cała Łódź, Warszawa, Kraków. I wtedy właśnie było to wyznanie Leszka na temat, profesora Leszka Weresa na temat Wenus. Leszek się spojrzał na mnie, a ja mówię, Wenus, dopiero wam pokażę, co to znaczy. A dlaczego mówię to teraz? No bo Wenus króluje teraz jest waga. A to jest bardzo wredna planeta. Jak nie znacie mitologii, to w ogóle nie wiecie o niej. I teraz jeżeli astrolog jest pierwszorzędny astrolog, to nie ma co mu przerywać. Nie ma co z nim polemizować, dlatego że ten człowiek to czuje. Jeżeli on tego nie czuje, to o czym my rozmawiamy? To po co ta astrologia? Astrologia jest po to, żeby nie kierować ludźmi. Ty idź tam, a ty idziesz tam. Nie. W którą stronę pan idzie? W tą, ale po co? Niech pan tam nie idzie. A jak pan dojdzie, to niech pan zwróci uwagę, niech pan się cofnie, albo niech pan się zatrzyma w tym i w tym miejscu, żeby nie spadła w drewnianym kościele cegła na pana. I to jest astrologia. Astrologia w pewnym sensie przewiduje, ale przede wszystkim uczula na pewne działania. W astrologii jest tak, że ktoś przychodzi fantastycznie, że teraz przyszedłeś. Masz czas na wielkie dzieła. Teraz powinieneś rozpocząć. Dlaczego? Bo przychodzą w tym najbardziej określonym punkcie. Gorzej, kiedy przychodzą już pod koniec swojej egzystencji i zaczynają tutaj działać i jak to się mówi, już jest wszystko załatwione, już ciężki jest start. Tak jak teraz mamy za chwilę ten start, o którym tak dużo mówię, właśnie w tej wadze. I to jest ten punkt, od którego startujemy. My społecznie, wszyscy jak jeden. Czy warto firmę założyć? Jeżeli masz firmę założyć, to tak. Dlaczego? Bo będzie nów. Czy w tym nowiu możesz założyć? Nie każdy może założyć, ale są tacy, którzy mogą, niektórzy nie mogą. Ale od tego jest astrolog, żeby pokazał, czy możesz, czy nie możesz. I nie ma tak, że tak jest, albo tak jest, albo tak jest. Nie, jest twardo i każdy astrolog to powie i numerolog też. Bo jeżeli udasz się po to ja wysyłam do numerologa, wysyłam do takiej dziewczyny, po to, żeby nie sprawdzić siebie, tylko żeby ciebie upewnić, że na pewno robisz dobrze. Bo ona zrobi swoje, ja robię swoje. I to jest najważniejsze. My nigdy w życiu nie rozmawialiśmy. To jest ta dziewczyna, która doprowadziła do tego, że ja mam to V pomiędzy imieniem a nazwiskiem. Ryszard V. Borowiecki.
Albo piąty, jak koleżanka mówi, wróżka, chociaż nie lubię tego V, ale znaczy nie lubię tego V, nie lubię tego piątki. Ale możliwe, że to jest piątka, nie wiem. Nigdy nie pytałem się. Mam to i koniec. Czy warto? Nie wiem. Warto. Jestem, funkcjonuję. Ileś tysięcy teraz mam filmów. Teraz ktoś powie, no ale tak napisała jedna osoba, że no te 5000 to nie jest dużo. To niech rozpocznie swoje działania. Niech zobaczy. Po pierwsze, mnie nie zależy w ten sposób na tak zwanych subskrybentach. Ja potrzebuję te, które są wierne. Tych niewiernych ja nie potrzebuję. Ja nie jestem klakierem. Ja nie robię takich rzeczy. Mnie nie bawi to. Mnie bawi tylko rzetelna praca. I to, żeby osoby powiedziały, dzisiaj będzie o 20, dziewczyna, której powiedziałem, że 4 lata temu coś tam powiedziałem. Widocznie przeżyła i teraz następne 4 lata chce się dowiedzieć. I dowie się. Na tym to polega. I nieważne, co się robi, grunt, żeby nie stało się to, co się dzieje. To jest najważniejsze. Wygrać z czasem. I wygrać ze swoimi wątpliwościami. Iść dzielnie do przodu. Nie bać się siebie. Nie bać się tego życia. Bo życie jest tylko jedno i bardzo krótkie w gruncie rzeczy. Jeżeli popełniliśmy błędy, to trzeba je naprawić. I astrologia je naprawia. Właśnie o tym mówiłem, że jest czas. I astrologia właśnie pokazuje ta, którą ja uprawiam. I wszyscy moi koledzy. Oczywiście, że poszedłem dalej, bo poszedłem zupełnie gdzie indziej. Inną praktykę zdobyłem też. Przez swoje życie przeszedłem przez sporo dziedzin. Między innymi pedagogikę i psychologię. I liznąłem jednego i drugiego. Co prawda bardzo powierzchło, ale jednak. I w tym się obracam. Dotknąłem także seksuologii, która mnie bardzo interesuje, która jest wspaniała moja uczennica. Czy ona będzie chciała? Może będzie chciała. A jak nie, to przynajmniej pomoże mi znaleźć jakiegoś dobrego seksuologa. Zresztą z lekarzem seksuologiem miałem wywiad w telewizji Tojo z panią Anią. I mam nadzieję, że pani Anna zgodzi się na to, żeby raz w miesiącu czy raz na kwartał przyjechać do studiu i albo ja pojadę i poprowadzimy program. To jest to, a nie te wywody. Mnie to nie interesuje. Interesuje mnie tylko w rzeczywistości prawda, którą potrzebuje ktoś, bo szuka jej i żeby ją znalazł. I ta astrologia nie tylko taka interesuje. Jakby była lepsza ta wedyjska, na pewno bym w niej był. Ale jakoś nie jestem. Chociaż robi kariera. Bo zawsze to, co jest nieznane, robi kariera. Ale ja chcę zobaczyć tą karierę. Że ktoś zrobił dzięki temu karierę. A wypełnienie karmy no jest w pewnym sensie karierą. Ale to jest niesprawdzalne, że wejdzie do stanu nirwany. Ale jeżeli zbuduje siebie i jest silny i wszyscy klaszczą, że jesteś wielki i ty jesteś zadowolony z siebie dzięki tej astrologii, którą ja uprawiam, to znaczy, że wypełniłeś wszystko i dopełniłeś. A jeżeli ci brakuje jeszcze czegoś, no to w następnym życiu dorobisz. Jeżeli reinkarnujesz. Bo jeżeli nie ma reinkarnacji, to tylko jest nadzieja, że jest. I pętla się zamyka. Także zostawiam Państwa tutaj i tą osobę zostawiam w zadumie. No i cóż, Bóg zapłać za to, że wysłuchaliście. I szczęść Boże. Do zobaczenia. Do jutra.